Cześć, nazywam się Iwona. Dzisiaj porozmawiamy o presets w Lightroom Classic. Gotowe ustawienia programu, które pomogą Ci uzyskać konkretne efekty, zautomatyzują pracę w programie i zapewnią powtarzalność. Dzięki nim stworzysz swój własny styl. Z filmu dowiesz się, gdzie znaleźć presets w programie, jak zaimportować presets pobrane z internetu i jak zapisać, a dalej wyeksportować swoje własne ustawienia, które będziesz mógł udostępniać innym użytkownikom. Zapraszam. Gdzie znajdziecie presets w Lightroom Classic? W zasadzie już przy samym imporcie jest możliwość załadowania ustawień predefiniowalnych. Włączmy sobie tutaj import. Mamy panel importu i proszę bardzo, tutaj już mamy Develop Settings i możemy sobie jakieś ustawienia wybrać. Oczywiście musimy je doskonale znać i wiedzieć, jakie zmiany wprowadzą w pliku. Ja generalnie nie używam tej funkcji. Ja używam presetów, które są schowane w zakładce Develop. Proszę bardzo, tutaj po lewej stronie mamy Presets. Rozwijamy i mamy długą listę presetów. Tutaj, jak widzicie, to są moje własne ustawienia, które zapisałam, a te tutaj to są ustawienia, które oferuje nam program. Na razie pomińmy te ustawienia własne presetów. Przejdźmy do tych, które oferuje nam program. Pierwsze, Adaptive, będą tworzyły maski. Jeśli tutaj spojrzycie, widzimy Portrait, czyli będzie maskować twarz, portret, będzie maskować niebo i dodawać efekty i będzie maskować obiekt główny zdjęcia. Zobaczmy, jak działa preset adaptacyjny, który tworzy maskę nieba. Tutaj mamy kilka różnych presetów. Wybierzmy sobie zdjęcie, gdzie mamy niebo. Tutaj coś się na tym niebie dzieje. Zobaczmy, co takie presety potrafią wydobyć. Blue Drama. No, zobaczymy. Teraz tworzy się maska. No, jest drama. Wciskam Y i porównuję, jak to niebo wyglądało przed zastosowaniem presetu i po prawej stronie, jak wygląda po zastosowaniu tego presetu. No dobrze. Usuńmy go i zobaczmy, jak działają inne presety tworzące maskę. Sunset. No dobrze. Sunrise, wschód słońca, aha. Dark Drama. No, tu jest drama. Zobaczmy, jak to wyglądało przed edycją, jak wygląda po zastosowaniu tego presetu. I teraz zwróćcie uwagę, że tutaj nic nie powstało, żadne zmiany nie zostały zastosowane w którejś z tych paneli. Zastosowane zostały zmiany w maskach. Otwieram panel masek. Widzicie, zostało zaznaczone niebo. Klikam i mogę zobaczyć, co takiego program tutaj wykonał. Wzmocnione highlights, blacks też dodane, wzmocnione, tak, więcej czerni. Tutaj kontrast podniesiony i w zasadzie to jest wszystko. Oczywiście, jeżeli te ustawienia wydają Wam się zbyt przesadzone albo nie odpowiadają Waszym oczekiwaniom, możecie je w tym momencie edytować. Możecie jak najbardziej sobie to wszystko zmienić. No i teraz, jeżeli już to zmieniliście, możecie oczywiście dodać ten preset jako wasz własny, jako nowy. I tutaj w tym celu będziemy używać plusa. Ale na razie to zostawmy. Zobaczmy, jakie jeszcze nam program oferuje ustawienia. No weźmy sobie to zdjęcie, naprawdę robię to losowo. I mamy
Te adaptacyjne pomińmy. Portret też na razie pomińmy. Mamy sezon, spring, wiosna. No i co tutaj program nam oferuje? Aha, no dobrze. Może być tak. Może być to w ten sposób. Tak widzą wiosnę twórcy programu. Tutaj mamy kolejne grupy, presety kolorowe. Proszę, wielki kontrast. O, zmatowione zdjęcie. Ja to za każdym razem wycofuję te ustawienie, które zadałam presetem, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają inne ustawienia. Tutaj mamy presety, które odpowiadają za zdjęcia czarno-białe. Tutaj proszę bardzo. No, taki on sobie flat jest. No może trochę tak. No, tutaj też podziałał. I teraz zobaczcie, zastosowaliśmy sobie ten filtr. Wracam do naszych suwaków i naszych paneli edycyjnych i widzimy, że ten preset zmienił ustawienia w panelu Basic i w panelu Black and White. Tutaj normalnie jest HSL, ale jak zmienimy zdjęcie na czarno-białe, to wtedy tutaj nam się wyświetla Black and White, a nie HSL. I tutaj prawdopodobnie program zmienił nam zdjęcie na czarno-białe, troszeczkę wzmocnił kontrast lokalny. A tu po prostu miksował nam różne kolory, albo rozjaśnił, albo przyciemnił, tak żebyśmy uzyskali konkretny efekt. I oczywiście, jak widzicie, możecie wszystko korygować. To nie jest tak, że to jest zadane i koniec. Nie. To wszystko można edytować. Możecie, jeżeli tutaj są zastosowane zmiany, wy dalej możecie korzystać z paneli, które nie zostały wykorzystane w tym wypadku i edytować zdjęcie dalej według własnego uznania. I teraz z takimi ustawieniami też możecie zapisać swój własny preset za pomocą tutaj tego plusa. Ale zaraz do tego przejdziemy. Presets można też pobrać i kupić w internecie i zainstalować na swoim programie. Jest wiele portali, które oferują gotowe ustawienia dla Lightroom Classic. Dzielą się na przykład na presets do krajobrazów, do portretów, czy bardzo popularne presety do zdjęć ślubnych. Ja przygotowałam dla Was taką małą paczuszkę. Link znajdziecie w opisie do filmu, którą możecie sobie pobrać tutaj. Tutaj zrobiłam małą literówkę, bo brakuje S. I pobieramy przez kliknięcie ten pakiet. On się zapisał na naszym komputerze i jak go teraz dodać? Przywracamy do Lightrooma. Tutaj mamy plus, tutaj przy presets mamy plus, klikamy i robimy import presets. Teraz otwieramy katalog, w którym jest pobrany pakiet i go instalujemy. Przepraszam, u mnie się nie zainstaluje, bo już ten pakiet jest, więc go najpierw usunę. Klikam prawym przyciskiem myszy i delete group. Tak, usuwam. I teraz już mamy tutaj czysto. Dodaj, import. Wybieramy katalog, w którym mamy zapisaną paczkę z presetami. Klikam go, import i czekam. Bardzo proszę, mamy pakiet, który pobraliśmy z internetu. Tutaj mam przygotowanych 5 różnych presetów i zobaczymy sobie, jak one działają. Weźmy zdjęcie jakiekolwiek, na przykład to. Proszę i użyjmy sobie, hard sky to może niekoniecznie, vintage i grain. Będzie zdjęcie utrzymane w takim starym stylu i dodajemy ziarno. Tu
na panelu po prawej stronie widzimy, gdzie zostały wykonane zmiany. To jest to oczko. Jeżeli chcemy, żeby kolejne zdjęcia były poddane tej obróbce, również używamy tego jednego przycisku i zdjęcia będą poddane dokładnie takiemu samemu efektowi. Vintage Grain, proszę. I tutaj mamy 3 zdjęcia, które poddaliśmy pracy tego samego preseta. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co tu jeszcze możemy dodać. Mam stworzony preset biała ramka. I teraz tylko klikam i biała ramka bardzo szybko została do zdjęcia dodana. Dalej, tutaj mamy taki jakiś, stworzyłam sobie preset ślubny. Zobaczmy, jak on będzie działał. Tutaj zdjęcie ślubne. O, wzmocniony kontrast. Tak to wygląda. Weźmy następne zdjęcie i też proszę, jak to wyglądało przed, jak to wygląda teraz, po dodaniu tego presetu. Mamy jeszcze jedno. Ach, tutaj to już jest nawet dodany, gotowe z tym presetem, jak to wyglądało bez i jak to wygląda z danymi ustawieniami. Teraz tutaj jeszcze jest jakiś preset z pracą na niebie, no to proszę bardzo, Hard Sky. Zobaczmy, co się wydarzy. Tutaj zastosowałam maskę. Proszę, z tym presetem zdjęcie będzie wyglądało tak, bez niego. Mamy tutaj po lewej stronie oryginalne, wcześniej obrobione, po prawej mamy zdjęcie z presetem. Tutaj jeszcze zastosowałam Green and Flat i to tak wygląda. I jak to wyglądało przed, jak to wygląda po zastosowaniu tego filtra. Teraz stwórzmy swój własny preset. Przejdziemy do zdjęcia, które jest czystym plikiem RAW. Mamy i edytuję go. Podstawowa edycja została wykonana. Teraz spróbujemy dodać jakieś efekty. No na przykład stwórzmy maskę niebo. Program zaznacza niebo. Czekamy. Niebo zostało zaznaczone. Możemy zmienić odcień nieba, nasycenie. Tutaj są chmury, więc może przyciemnimy highlights, rozjaśnimy, przyciemnimy. Tekstura już niekoniecznie. Dobrze. Maska, niebo mamy przygotowane. Przechodzimy dalej. Tutaj Basic zamykamy. No, możemy sobie... A nie, zamykamy. Dalej. Color Grading. Shadowsy. Shadowsy puścimy delikatnie kolor niebieski. A zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wysokie światła damy w kolorze żółtym. Całość też delikatnie w kolor żółty wpuścimy. Bardzo proszę. Teraz troszeczkę zmatowimy sobie ten obraz. Delikatnie przyciemnimy w jasnych partiach, zostawiając to w ten sposób w midnight tonach. Czyli wykorzystaliśmy krzywę, wykorzystaliśmy maskę, która zaznaczała niebo i wyedytowała dodatkowo niebo. Użyliśmy Color Grading, czy HSL też. No tutaj możemy sobie... Proszę.
zmienić jakiś kolor. Powiedzmy, mamy troszeczkę inny obraz niż oryginał. Tutaj. I teraz dodamy jeszcze winietę. I jeśli chcemy, możemy dodać ziarno. Size ziarna też możemy troszeczkę zwiększyć, tak żeby to przypominało trochę zdjęcie wykonane na zwykłym, klasycznym filmie fotograficznym. Tu jeszcze wejdziemy w tony, troszeczkę dodam dominanty żółtej. To jest nasz obraz, który w oryginale wyglądał tak jak po lewej stronie. My otrzymaliśmy coś takiego jak tutaj po prawej stronie. I teraz zapiszmy sobie ustawienia, które powodują, że zdjęcie ma taki, a nie inny charakter. I teraz właśnie powiem Wam, jak to jest z tym dodawaniem presetów. Klikamy ten tutaj plus, Create Preset. Możemy go stworzyć w tej grupie, którą już tutaj mamy. Możecie stworzyć oczywiście własną grupę. No i tutaj stworzymy sobie preset, krajobraz 01, ziarno. I teraz mamy tutaj zaznaczone wszystkie opcje poza maską, ale my nie chcemy wykorzystywać wszystkich funkcji, które będziemy przynosić na kolejne zdjęcia. Kolejne zdjęcia mogą być trochę inaczej naświetlone, więc ta podstawowa obróbka na pewno będzie wyglądała inaczej. Dlatego robimy check none i zaznaczam to, co zrobiłam na krzywych, bo one wpływają na charakter, na nowy charakter tej fotografii. Color grading, HSL i oczywiście na maskę, którą tutaj stworzyłam, a było to maska, zaznaczenie i edycja nieba. I zaznaczam również tę maskę. Myślę, że zaznaczyłam wszystkie funkcje, które wykorzystałam do nadania tego specyficznego charakteru tej fotografii. I teraz tutaj jeszcze zostawiam zaznaczone Support Amount Slider i wciskam Create. I powstał nam nowy preset krajobraz 01 ziarno. No dobrze, to teraz weźmy kolejne zdjęcie wykonane w tej samej sesji. Troszeczkę inaczej jest naświetlone, więc tutaj również musimy dokonać tej podstawowej edycji. I teraz stosujemy wykonany przez nas preset, żeby osiągnąć podobny styl zdjęcia do tego, które mieliśmy edytowane wcześniej. Klikam. Teraz oczywiście zaznaczane jest niebo i proszę, jest nadany nowy efekt, który jest zapisany przez nas z wykonanego przez nas preseta. Tutaj mamy jeszcze taki suwak amount i możemy nim wzmacniać ten efekt, w tym momencie akurat osłabiam, lub wzmacniać ten efekt. Widzicie? Także też warto używać tego suwaka, żeby osiągnąć zaplanowany efekt. Takich grup możecie stworzyć wiele. Warto je zapisać na komputerze w postaci pliku, by móc je na przykład wykorzystać, jeśli zmienimy komputer, jeśli będziemy chcieli pracować na Lightroomie na innym sprzęcie, albo jeśli po prostu chcemy nasze presets udostępnić innym użytkownikom w sieci, czy nawet sprzedać, jeżeli będziecie chcieli tworzyć te presety już na dużą skalę. Jak wyeksportować taki preset, taką grupę presetów do pliku, który będzie zapisany na Twoim komputerze? Wystarczy tutaj na pasek tej grupy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wykonać
eksport grupy. Plik z zipowanym naszym katalogiem presetów został zapisany w wybranym przez nas miejscu na komputerze. Taki plik możesz teraz udostępniać innym użytkownikom, na przykład przez internet, możesz sprzedawać również przez internet, ale też takie pliki są zabezpieczeniem, gdy na wypadek awarii komputera, jeżeli komputer ulegnie awarii, jeżeli wymienisz sprzęt i zainstalujesz na nowo Lightroom Classic, będziesz potrzebować zainstalować swoje presety od początku. Dlatego warto eksportować swoje ulubione pliki, żeby mieć zabezpieczenie. Ja myślę, że o presetach na dzisiaj to zupełnie wystarczy. Dziękuję, że obejrzeliście mój film. Dziękuję, że mogłam się z Wami podzielić moim doświadczeniem na temat Lightroom Classic. No i zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia.